Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak możemy mieć swoje drzewa orzecha włoskiego po prostu z orzechów. Takich, które kupujemy na bazarze lub od znajomych. Jeżeli chodzi o orzechy, bardzo ważny jest sposób sadzenia, dlatego że jeżeli nieodpowiednio włożymy orzech, to niestety, ale zamiast po 3-4 latach zacznie nam owocować po 10, a nawet jest i taka opcja, że może nigdy nie zacząć owocować. Dlatego bardzo proszę, posłuchajcie, zapraszam do obejrzenia. Powiem Wam, jak krok po kroku zrobić to, aby pierwsze swoje orzechy już mieć po kilku latach. Czyli tak jak powiedziałam, 3-4, czyli jest to naprawdę bardzo szybko. Zapraszam. Orzech włoski z orzecha. Kupujemy od znajomych lub na targu, wówczas wiemy, jaki to gatunek i znamy jego urodzajność. W każdym innym przypadku jest to niewiadoma. Dodatkowo mamy pewność, że ten gatunek sprawdził się w naszym klimacie i drzewo nie przemarznie nam w zimie. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ jeżeli w czasie kwitnięcia będą przymrozki, wówczas orzech będzie owocował nieregularnie, a nam przecież zależy na orzechach. Orzechy włoskie z nasion, czyli z orzechów, mają jeden bardzo ważny walor, a mianowicie zawsze powielają właściwości swojej odmiany. Czyli jakie orzechy posadzimy, takie też będą w przyszłości ich owoce. Jeżeli łupina była miękka, to owoce też będą taką miały. Jakie orzechy wybrać? Powinniśmy rozmnożyć właśnie te z miękką łupiną, ponieważ ich jądro będzie dla nas łatwo dostępne i nie będziemy musieli bardzo walczyć z łupiną o jej zawartość, a to jest ważne, gdy chcemy w szybki i przystępny sposób schrupać swoje orzeszki. Kolejny wariant to ich wielkość. Możemy kupić odmiany o owocach bardzo dużych, średnich lub małych. Lubimy kupować te największe, wydają się nam najatrakcyjniejsze, ale czy na pewno je będziemy sadzić? Musimy się zastanowić, jak bardzo zależy nam, aby mieć swoje orzechy. Dlaczego? Otóż te największe zaczynają owocować dopiero po 10 latach, a te najmniejsze już po 4. Warto więc wziąć to pod uwagę. Oczywiście decydując się na któryś z tych wariantów do dalszego rozmnażania, wybierzmy z danej odmiany największe. Przed sadzeniem dobrze obejrzyjmy każdą sztukę. Jeśli są na łupinie jakieś plamy lub deformacje, to takich nie rozmnażajmy. Muszą być zdrowe i regularne. Na jaką głębokość je sadzimy? Powinno to być około 7 do 9 cm. Jeżeli będzie to płycej, to one nam wyschną, a jeżeli głębiej, to będą później dużo później kiełkować. Orzech włoski jest zbudowany tak, że z jednej strony jest zaokrąglony, a z drugiej ma czubek. Nigdy nie powinniśmy sadzić go czubkiem do góry, a częścią zaokrągloną w dół, ani też odwrotnie. Czubkiem do dołu, a częścią zaokrągloną do góry. To jest nieprawidłowo. Nieprawidłowo jest też sadzić na płask pełnymi ściankami do góry. Jak więc jest prawidłowo? Otóż powinniśmy posadzić go na płask, ale częścią żeberkową do góry. Przy małych orzechach owoce będziemy mieli już po 4 latach, a we wszystkich pozostałych sposobach sadzenia o 3-4 lata później. Dlatego bardzo proszę zobaczyć to wszystko na rysunku, jak powinno być prawidłowo posadzone. Warto o tym pamiętać, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Jeżeli sadzimy go do góry nogami, czyli czubkiem do góry, on będzie rósł bardzo słabo i nigdy nie będzie owocował. Także jak widzicie, u orzecha włoskiego jest niezmiernie ważne, w jakim położeniu go posadzimy. Dlatego jeszcze raz podkreślam, sadzimy go tylko na żebro, czyli na płasko i żebrem do góry. O procesie kiełkowania i wysadzania do doniczek krok po kroku opowiem Wam w drugiej części, czyli w kolejnym filmiku, który dopiero przygotuję za jakiś czas.
W internecie jest mnóstwo porad, co powinniśmy dać pod korzeń orzecha włoskiego. Niestety nie jest to prawidłowe. Co powinniśmy zrobić? Korzeń rośnie mocno w dół, a więc musimy go zatrzymać w chwili, gdy po roku wysadzamy sadzonki z doniczek do gruntu. Dlaczego? Ponieważ dopóki korzeń naszego orzecha rośnie tylko w pionie, to nam nie da owoców, na których nam zależy. Im silniejszy będzie system korzeniowy w górnych warstwach ziemi, tym plon będzie większy. Co to znaczy zatrzymać korzeń? Czyli musimy spowodować, aby nie rósł silnie w dół, tylko mocno zwiększał boczny system korzeniowy. W tym celu musimy przyciąć główny korzeń, pozostawiając 40 cm. Pamiętajmy również o tym, że orzech źle znosi głębsze sadzenie niż był wcześniej posadzony, a wręcz odwrotnie, sadząc go do ziemi musimy wsadzić go wyżej niż rósł do tej pory i to o 3 do 5 cm. Dlaczego? Ponieważ gdy posadzimy go na tej samej wysokości co wcześniej, z czasem ziemia opadnie i on znajdzie się poniżej niż wcześniej, a on tego nie lubi i to jest kolejną przyczyną tego, że nie owocuje. Dlatego musimy wziąć pod uwagę tę poprawkę. Jeżeli będziemy przestrzegać powyższych rad, nasze drzewo da urodzaj najlepszy z możliwych. Ile drzew powinniśmy posadzić? Orzech jest zaliczany do roślin jednopiennych, rozdzielnopłciowych, czyli w obrębie jednego drzewa występują osobno kwiaty męskie, zwisające kotki, często łukowato zakrzywione o długości 5-12 cm i żeńskie, zgrupowane butelkowate krótkopędy, które niemal niezauważalnie zamieniają się w młode owoce. Nawet jedno drzewo będzie owocować, jednak gdy jest obok drugie, to orzechów będzie dużo więcej, ponieważ zapylenie obcym pyłkiem zwiększa plon. Orzechy są wiatropylne i nawet drzewa rosnące w odległości od 200 do 300 metrów też zapylają. Dlatego jeżeli w sąsiedztwie rośnie orzech włoski, to nie musimy u siebie posadzić drugiego. Orzech włoski jest rośliną bardzo długowieczną. Osiąganym wiekiem jest 400-500 lat. Ciekawe jest to, że dalsze pokolenia nawet nie będą wiedziały, kto go sadził, ale niemniej jednak będą za to wdzięczne, jedząc smaczne, zdrowe i pożywne owoce.